Cześć, to są mocne newsy w programie Moc Marzeń. Za nami słodko-gorzki weekend Roberta Kubicy. Najpierw wywalczone pole position, ale potem problemy w trakcie wyścigu WEC w Lone Star Le Mans w deszczowych warunkach. Jego zespół uplasował się na 7. pozycji. Za to Roman Biliński wygrywa na Moncy wyścig Formuły 3 i zostaje pierwszym Polakiem w historii, który dokonał takiej sztuki. Roman najlepszy był właśnie we Włoszech, ale wcześniej w Formule 3 zdobywał podia jeszcze w Monte Carlo, a także na otwarcie sezonu w Melbourne. It's been a very good season. I got my first ever Formula 3 podium in my first Formula 3 race. Ogólnie to był bardzo dobry sezon. Już w moim pierwszym wyścigu w Formule 3 stanąłem na podium i również kończyłem sezon na podium zwycięstwem na Monzy. Dołożyłem do tego drugie miejsce w Monako i pole position w mojej grupie kwalifikacyjnej, a to bardzo dobre wyniki. Przełożyło się na nie dużo ciężkiej pracy i myślę, że zdecydowanie zasłużyliśmy na to, co osiągnęliśmy, a szczerze mówiąc nawet na więcej, bo na stole było znacznie więcej do zgarnięcia. Nie skończyliśmy mistrzostw na tym miejscu, na które tak naprawdę zasłużyliśmy, bo wiele spraw było poza moją kontrolą, jak na przykład wypchnięcie mnie z toru w Barcelonie, gdy byłem liderem, czy też problemy techniczne, ale to w końcu też część motorsportu. Gdyby nie to, myślę, że realnie powinniśmy ukończyć zmagania w najlepszej piątce, ale jak już powiedziałem, taki jest motorsport. No a teraz poczekajmy, co nam przyniesie przyszłość. Let's see what the future holds now. Maciej Krótkowski, mistrz świata i wielokrotny mistrz Polski w windsurfingu, podejmuje bezprecedensowe wyzwanie. Chce w mniej niż 7 godzin pokonać 200 km ze Szwecji do Polski. Wydarzenie ma być transmitowane na żywo, a celem jest pobicie rekordu Guinnessa oraz pomoc chorej Malwince, córce Bartka Marszałka, jedynego Polaka w wodnej odmianie Formuły 1, czyli F1 H2O. A teraz wielki wyczyn Kamila Herzyka. 21-latek pobił ponad półwieczny rekord Polski. W 1974 roku został ustanowiony rekord na 3000 metrów. Zrobił to wówczas Bronisław Malinowski, a teraz 21-latek pobiegł o blisko 2 sekundy szybciej. No i opuszczamy ciepłe klimaty, bo Andrzej Bargiel przygotowuje się do trzeciej swojej próby wspięcia się na Mount Everest i zjazdu na nartach z tejże właśnie góry. Na razie przechodzi fazę aklimatyzacyjną w bazie i już niedługo ma ruszyć na wyprawę. No i pora zapowiedzieć czwartkowy odcinek i to będzie hit, bo wjeżdża bohater ostatniego weekendu w wyścigach samochodowych. Tak, właśnie Roman Biliński będzie gościem programu Moc Marzeń i z nim wywiad rzeka. Bardzo długi, bo aż dwuczęściowy wywiad. Najpierw mieliśmy okazję sprawdzić się z Romanem na go-kartach na torze A1 Karting w Warszawie. Będzie też trochę humorystycznie, wzruszająco, ale na pewno będzie też bardzo mądrze i inspirująco, bo tak właśnie jest z Romanem Bilińskim. Także nie przegapcie tego odcinka, zapraszamy Was serdecznie. A ja już żegnam się, zakładając czapkę, jaką dostałem właśnie od Romka Bilińskiego. Do zobaczenia!